Siemka, ja jestem Adachu i witam was w kolejnym odcinku komentarzy, od których łysieję. Jak widzicie, za moimi plecami pojawiają się nowe rzeczy. Regał na wasze półki. Półki są akurat moje, ale wasze są figurki. Mógłbym wam jeszcze pokazać Dyzię, która tutaj leży obok mnie na drapaku i śpi, ale już nie będę ruszał kamery, bo uwierzcie mi, że naprawdę mam duży problem, żeby zdecydować się na kadr. Czy chcę wam pokazać więcej regału, czy chcę wam pokazać więcej ściany, bo tak, to też mogę wam pokazać. Komentarze faktycznie sprawiają, że łysieję. Tutaj jest jeszcze goła ściana, na której mam zamiar wieszać rzeczy. Zresztą na szafie też mam zamiar wieszać rzeczy. No ale się nie rozdwoję, się nie rozstroję. Nie jestem w stanie zrobić wszystkiego jednego dnia. Ale co jestem w stanie zrobić, to przeczytać dzisiaj wasze komentarze. Zresztą jak to już było 211 razy, bo to jest 212 odcinek. Ktoś ostatnio zapytał, czemu już nie numeruję odcinków. Nic bardziej mylnego. Nie mówię numeru zazwyczaj na głos, bo jak zbliżał się 200 odcinek, to sam musiałem sobie przypominać, który mamy odcinek. Teraz już nie muszę tego robić. 212 odcinek i chcę zacząć tylko od jednej rzeczy. Nie od tego, co było w finale Euro, bo nie wiem, co było w finale Euro, bo nagrywam to przed meczem w niedzielę. Z wielką nadzieją, że jeszcze zdążę to zmontować przed finałem i wrzucić to dla wspierających, ale z informacją, że giveaway, o którym jakiś czas temu wam mówiłem, giveaway na karty podarunkowe do wykorzystania na stronę eneba.com zakończył się i mamy 3 zwycięzców. Kamil C, Mateusz K i Mateusz J. 2 Mateuszy i Kamil pokonało całą resztę, w zasadzie pokonało. Zostało wylosowanych spośród wszystkich tych, którzy brali udział. Jeśli miałbym powiedzieć, na co ja wydałbym tę kartę podarunkową, póki co na nic. Wydaje mi się, że ona nie ma jakiejś daty ważności, ale nie jestem pewien. Czekałbym prawdopodobnie na Sparking Zero. Każda złotówka przyda się do tego, żeby zapłacić za tę cenę, bo te akurat są z kosmosu. Tak czy inaczej, dziękuję wam wszystkim za wzięcie udziału w tym giveawayu. Zwycięzcom gratuluję. Na pewno musieliście się bardzo napocić, żeby wygrać, a jeśli jeszcze nie wiecie, czym jest eneba.com, to poświęćcie 20 sekund na zapoznanie się z tą stronką, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Zapraszam was na stronę eneba.com, gdzie znajdziecie tysiące produktów cyfrowych i nieustannie rozwijającą się bibliotekę gier, a to wszystko w niespotykanie niskich cenach. Oprócz tysięcy tytułów możecie kupić tu również karty podarunkowe czy przeróżne do ładowania, a zakupy są szybkie i całkowicie bezpieczne. Linki do eneba.com są w opisie mojego filmu, więc kliknijcie i sprawdźcie, czy coś wam wpadnie w oko. Dzięki za uwagę, wracamy do odcinka. Chyba będę musiał nagrywać te odcinki w nocy, jak już nie będzie słońce wstawać i zachodzić, albo się chować za chmurkę, albo wystawać za chmurki, jak już odpalę lampy, tak to będzie przez cały odcinek, bo naprawdę jestem po prostu bezsilny w walce z tym oświetleniem. Jak zapalę lampę, to nagle się robi jasno na dworze, jak zgaszę lampę, to słońce się chowa za chmurkę i dosłownie cały czas muszę coś zmieniać. I nie wiem, jeszcze się, tak jak powiedziałem, i zresztą mówię to w każdym odcinku, uczę się tego mieszkania. Wiem, że dużo z was traktuje te odcinki jako podcasty, tak, trzymam w ręce swoją fujarkę. Lubię to robić podczas nagrywania. Zachęciłbym was do tego, żebyście traktowali te odcinki jeszcze bardziej jako podcasty i słuchali sobie ich w tle, nie patrzyli na mnie, przynajmniej do czasu, kiedy nie ogarnę, w jaki sposób sobie tutaj ustawić oświetlenie, czy w ogóle mieć biurko w tym miejscu. Dawid, jeśli chodzi o oglądanie Dragon Ball Daima na żywo, to może dałoby się zrobić coś jak niektórzy zagraniczni streamerzy, którzy w rogu ekranu pokazują obecną minutę odcinka, a sam odcinek widzowie mogą odpalić w drugiej karcie. Rozumiem, że jest to na pewno fajna opcja do tego, żebyśmy mogli razem sobie reagować na żywo, ale myślę, że jest problem, który by się na pewno pojawił. I tak jak bardzo wam ufam i tak jak bardzo was lubię, nie jest wykluczone, że na czacie na żywo znalazłby się jakiś wystrzał, który by stwierdził, że zaspoileruje nam wszystkim to, co się zdarzy na przykład na końcu odcinka. I ja, jako osoba, która lubi czytać czat, nie zawsze jestem w stanie wszystko przeczytać na głos, ale staram się wszystko czytać przynajmniej w myślach i na pewno nie tylko mi, ale wam też zostałoby to zaspoilerowane, co tam się może wydarzyć na przykład w drugiej połowie odcinka. Czego oczywiście byśmy nie chcieli. Druga rzecz jest taka, że ja raczej chciałem po prostu zrobić tak, jak to robiłem w przypadku Dragon Ball Super, kiedy anime wychodziło, czyli po prostu każdy sobie ogląda odcinek na własną rękę, no a potem po prostu nagrywam omówienie. Nie jestem mimo wszystko zamknięty na ten pomysł i myślę, że moglibyśmy zrobić coś takiego może na pierwszy odcinek, a może na ostatni odcinek? Nie wiem do końca jeszcze, jak to będzie wyglądać, ile tych odcinków będzie, jak ten format, który proponuję, czyli te omówienia się przyjmą. Jeśli by się okazało, że na przykład bardzo byśmy chcieli zrobić tak, że będziemy oglądać to na żywo i że będę wam pokazywał tylko minutę odcinka, moglibyśmy to zrobić. Myślę, że na YouTubie nie będzie problemu, prawda? No nie łamałoby to w ogóle praw autorskich, bo widzielibyście tylko czas, w którym jestem w danym odcinku, a nie widzielibyście ani nie słyszelibyście danego odcinka. Jego bym sobie oglądał pewnie gdzieś tam
na drugiej karcie. Tak czy siak, będę brał pod uwagę ten pomysł, uważam, że jest to na pewno fajna opcja, ale nie jestem do końca przekonany, czy na pewno by to wypaliło. Może się trochę boję, bo ja jestem takim człowiekiem, że jak coś działa, to po co to zmieniać, prawda? Więc jeśli będzie ten standardowy format z umówieniami działał, to będę chyba trochę sceptyczny, żeby go zmienić, ale nie mówię nie. Lisiu 9. Z zielonego pokoju dusza Adacha i jego widzów nie zniknie. Tak naprawdę całą esencję przeniosłem. W zasadzie wszystko przeniosłem. Ja bym powiedział, że esencja właśnie znajduje się w tym regale. Tutaj proszę bardzo. Jeszcze nie jest do końca poustawiany tak jak będzie, ale myślę, że to jest dobre wypełnienie kadru. Możecie mi powiedzieć, tak naprawdę nie widzicie całego. Noż, mogę wam pokazać w sumie większość. Regał tak naprawdę ma tutaj 3 piony, sięga też tam niżej i sięga też tam wyżej. O, proszę bardzo, nie wiem czy widzicie do końca wszystko, ale nie chcę, żeby w kadrze był tylko on, bo jeszcze będą inne rzeczy za moimi plecami. Jeśli będę nagrywał kamerką internetową, to będzie on widoczny w większej części. Ale nie bójcie się, esencja z zielonego pokoju została przeniesiona, jest tutaj razem ze mną. Jestem przywiązany do rzeczy, które mi podarowaliście, aczkolwiek jestem zdania, że warto się przywiązywać do ludzi, a nie do rzeczy, ani do miejsc. Lexus, cześć! Czy Piccolo Daimało w klasycznym Dragon Ballu korzystał z techniki gigantyzacji? Pytam, bo jeśli tak go porównać z Kami-samą i Piccolo Juniorem, a nawet z innymi nameczanami z Dragon Balla Z, to był dość sporych rozmiarów. Pozdro! Myślę, że można byłoby krótko odpowiedzieć na to pytanie, czyli po prostu nie korzystał z gigantyzacji, czyli techniki, której używał Piccolo Junior na Tenkaichi Budokai 23, po prostu się zwiększał. Zresztą Piccolo użył też tego w filmie Super Hero, tylko po prostu był duży. Ale dla pewności zerknąłem sobie na słownik, który obejmuje praktycznie wszystkie, nie jestem w stanie powiedzieć czy wszystkie, ale na pewno znaczną większość technik, które kiedykolwiek pojawiły się w Dragon Ballu. Te informacje były publikowane na łamach Daizenshu, czyli takiego przewodnika, o którym już wiele razy wspominałem, i zostały one bodajże w 2009 roku wrzucone na forum Kanzenshu przez Hermsa, niezawodnego tłumacza, który często właśnie jest postacią, którą na swoich filmach przytaczam, chociażby w przypadku szkiców albo spoilerów mangi Dragon Ball Super. Swoją drogą, nie wiem kiedy manga wróci, zakładałem, że wróci ona wcześniej, więc troszeczkę się przejechałem. Myślę, że nie będę już nawet teraz strzelał, nie mam pojęcia. I ostatnio chyba mówiłem, że wrzesień, no ale mniejsza. Zajrzałem do tego słowniczka i znalazłem taką informację, że ta gigantyfikacja, w zasadzie ta sztuka zwiększania swojego ciała, super gigantycznego ciała, została użyta tylko przez Piccolo. I być może to jest słownik, w którym mieliśmy informacje tylko na temat tego, kto użył danej techniki, a nie kto byłby w stanie użyć tej techniki. No ale jeśli zastanawiasz się, czy Piccolo Daimało nie był taki duży, bo się zwiększył, no to myślę, że gdyby się zwiększył, to byłby tu wypisany. A opis tej techniki brzmi tak, słuchajcie tego. Technika, w której wykorzystując zdolności swojej rasy, osoba jest w stanie skoncentrować nerwy w całym ciele, ożywiając wszystkie komórki. Kiedy użytkownik staje się gigantyczny, wydaje krzyk bólu z powodu nadmiernego wzrostu jego ciała. Myślę, że gdybyście nie krzyknęli, to wtedy to się nie podpisywałoby pod tę technikę. Musicie krzyknąć. Znaczy, wy nie będziecie krzyczeć, bo wy tego nie potraficie. Chociaż, kurwa, kim ja jestem, żeby was oceniać? Może potraficie, ja na pewno nie potrafię. Ale czasem krzyczę. Zaletą tej techniki jest to, znaczy... raczej na filmach niż prywatnie. Zaletą tej techniki jest to, że nawet jeśli staje się gigantyczny, jego prędkość się nie zmienia. Oczywiście mowa cały czas o użytkowniku. Jednakże mimo tego, że ofensywna siła ciosów jest duża, cel staje się mały, co utrudnia atak. Technikę tę zastosował Piccolo Junior podczas finałów 23 Tenkaichi Budokai po tym, jak stracił panowanie nad sobą z powodu niemożności wygrania. Taki jest opis tej techniki. Nie ma tutaj w użytkownikach nikogo poza Piccolo, chociaż tak naprawdę jest to dość stary słownik i myślę, że można byłoby tutaj dużo rzeczy dopisać, aczkolwiek no Piccolo Daimało nie był w Dragon Ballu Super, który pojawił się po wypuszczeniu tego słownika, więc gdyby miałby tam być, to by tam po prostu był. To teraz dla testu włączę światełko. Pewnie niektórzy będą narzekać, że to się światełko odbija w mojej twarzy, ale powiedzcie mi, czy teraz jest lepiej, czy teraz jest gorzej. Teraz będę nagrywał ze światełkiem. No i co, ja tutaj potrzebuję waszego odzewu, dobra? Chcę, żebyście mi mówili, czy jest lepiej, czy jest gorzej, więc jeśli będzie lepiej, to mi powiedzcie, włącz światełko. Tylko że wtedy chmurka zajdzie i będzie... zresztą. Tak czy siak, idziemy dalej. Co wy myślicie, że ja to wszystko sam mam robić? No halo. Chcecie filmy, to od czasu do czasu musicie pomóc, no co, to prosta sprawa. Jeszcze w temacie tej gigantyfikacji, zobaczcie jak Piccolo Daimało wyglądał na swoim
swoim tronie i zobaczcie, jak Nameczański Guru wyglądał na swoim tronie. Bardzo podobnie, nieprawdaż? Więc myślę, że to była kwestia po prostu tego, że Piccolo Daimao był bardzo duży. Meliodas napisał mi rozprawkę, ale na samym końcu na szczęście doczytałem, że jeśli dam ten komentarz do odcinka, to żebym wyciął to czytanie, więc przeczytam tylko powiedzmy 2 akapity. Chciałbym poznać twoje zdanie na temat problemu w Dragon Ballu, którego aż tak często się nie porusza, a konkretnie to, jak sagi mało zmieniają w samym świecie Dragon Balla. Mam tu na myśli, że sagi nie mają wpływu na budowę świata lub nie wprowadzają w nim zmian. Nikt nie ginie, świat się nie zmienia i w sumie jeśli przegapisz jakąś sagę, to jedyne co musisz wiedzieć, aby rozumieć następną, to jakiego boosta dostali bohaterowie. Goku obecny to ten sam Goku co na początku Dragon Balla Super. Nie przeszedł żadnej przemiany poza zrozumieniem własnych technik. Vegeta coś tam się zmienił, ale rzadko ma okazję to pokazać. Co prawda saga Granoli wprowadziła Freezę, który gdzieś tam sobie siedzi i jest silny, ale jak na razie nic z tego nie wynika. Jest to słuszne spostrzeżenie, troszeczkę smutne, dlatego mam tym bardziej nadzieję, że w Dragon Ball Daima to Królestwo Demonów wprowadzi coś, co będzie miało długotrwałe konsekwencje w uniwersum Dragon Balla, ale co przemawia absolutnie przeciwko temu, to umiejscowienie Dragon Ball Daima na linii czasu w ogóle w historii Dragon Balla. Bo jeśli ta historia będzie się działa po Majin Buu sadze, a przed sagą Battle of Gods, gdzie poznaliśmy Birusa, to tak naprawdę no przez sagę Birusa i przez sagę wskrzeszenia Freezy i tak dalej, przez wszystkie sagi Dragon Balla Super nie mieliśmy nawiązania do Królestwa Demonów, co by oznaczało, że tak naprawdę Dragon Ball Daima, mimo tego, że kanoniczna, to będzie taka, no nie poboczna, to jest złe słowo, bo ktoś to zinterpretuje tak jakbym to powiedział, że to jest taka poboczna historia, jak na przykład GT jest poboczna. To będzie nic nie wnosząca historia, to będzie jedna z kolejnych historii, która w ostatnim odcinku zatoczy koło i wprowadzi nas do powiedzmy tego samego stanu, w którym byliśmy na początku pierwszego odcinka, czyli nasi bohaterowie po prostu sobie są, trenują, żyją i mówią, ale to był szalony weekend, no nie? I wszyscy nagle wrócą do swojego normalnego życia. Jest to trochę słabe, ze względu na to, że świat Dragon Balla ma bardzo duży potencjał i zresztą nie muszę wam o tym po raz kolejny przypominać, jestem pewien, że o tym wiecie, ale ma tutaj potencjał nie pod tym względem, żebyśmy mieli takie powiedzmy w cudzysłowie ciekawe weekendy, że raz historia będzie się działa w Królestwie Demonów, a raz będzie się działa w Królestwie na przykład Namechan albo w wymiarze Namechan, a raz się będzie działa w Pałacu Zeno, a raz się będzie działa na planecie Birusa, a w ogóle jeszcze na inny weekend polecimy sobie do innego wszechświata, na planetę Sadala, ale w sumie jak wrócimy do domu, to nic się nie zmieni i życie będzie się toczyć dalej. Potencjał ma pod tym względem, że te lokalizacje i te postacie, które są wprowadzone do tego uniwersum, mają realną możliwość, żeby wpływać trwale na ten świat. I ja rozumiem, że pojawiły się w uniwersum takie postaci jak Merus, który był aniołem, został wskrzeszony przez Daishinkana, ale jako śmiertelnik. No Hittersi akurat tak naprawdę już nie istnieją w połowie, bo został tylko Oil i Maki. Oni są wdrożeni do armii Freezy, ale chociażby istnieje Granola, prawda? Który został tak naprawdę no gdzieś tam na planecie Serial, ma niby te 3 lata życia, jest prawie najsilniejszy we wszechświecie. No i co? I tak sobie umrze ze starości? Albo Gamma 1 i Dr. Hedo. Okej, akurat to jest jeszcze rzecz do wykorzystania, bo Super Hero tak naprawdę to jest saga ostatnia, więc być może zobaczymy coś jeszcze w związku z tym, ale w gruncie rzeczy tyle postaci zostało wprowadzonych, które miałyby możliwość realną, żeby coś namieszać w fabule i tego nie mamy. Moim zdaniem, i myślę, że dużo osób się ze mną zgodzi, rzeczą albo postacią, albo jakby historią, która potencjalnie najwięcej wprowadziła w ostatnim czasie do całej historii, jakby jeśli chodzi o takie daleko idące skutki, to film z Brolim. Bo mamy postacie Broliego, Chile i Lemo akurat są postaciami drugoplanowymi, ale też coś tam wprowadzają do fabuły. Mamy postać Broliego, która no pojawia się cały czas tak naprawdę gdzieś tam na ekranie. Mamy ją i w mandze, i była w fazie Super Hero, więc to jest... Film z Brolim wprowadził coś, co jest nie tylko jakąś nową transformacją, która się pojawia i potem znika, tylko postać, która dołącza realnie do naszej drużyny. Tylko że jeśli spojrzycie na to troszeczkę z szerszej perspektywy, no to Broly, oprócz tego, że jest i coś tam trenuje, nic jeszcze nie dodał do historii. On tam po prostu jest, no nie? Saga z Birusem dodała dużo, bo dodała, prawda, Birusa i Whisa i to całe, powiedzmy, uniwersum, ten cały wymiar bogów. To na pewno rozbudowało świat bardzo,
Aczkolwiek od dłuższego czasu Beerus też jest postacią, która stoi i nic nie robi i już ja miałem naprawdę duże nadzieję, że wsadzę Moro pod koniec. Beerus będzie miał okazję do tego, żeby pozbyć się Moro i może coś w związku z tym byłoby poruszone w tym uniwersum, powiedzmy w cudzysłowie uniwersum, nie chodzi mi o inny wszechświat, tylko o tę hierarchię bogów, że na przykład Beerus wtrącił się w sprawy śmiertelników, więc teraz na przykład idzie, nie wiem, traci pozycję boga zniszczenia albo dostaje jakąś karę inną niż wożenie Zeno na plecach i coś w tym uniwersum się zmienia. Wiecie jak to jest? No nie sądzę, żeby mimo wszystko w Dragon Ballu były takie rzeczy jak w One Piece, które tutaj też wtrąciłeś, jak w kalejdoskopie się w ogóle zmienia sytuacja na świecie i jedna saga może w ogóle zmienić postrzeganie całego rankingu siły tak naprawdę piratów na świecie. Nie sądzę, żeby tak było w Dragon Ballu, aczkolwiek uważam, że Dragon Ball Daima ma szansę na wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, jakiegokolwiek powiedzmy akcentu, w tym przypadku związanego z Królestwem Demonów, który będzie się przetaczał przez kolejne sagi. Mimo wszystko, tak jak powiedziałem, to się działo kiedyś najprawdopodobniej, więc gdyby coś takiego miało być, no to byłoby to trudno wytłumaczyć w taki sposób, że no mieliśmy dużą zmianę w Dragon Ball Daima, ale na przykład podczas sagi Zamasu o tym nie wspominaliśmy, bo to w sumie nie związane z tematem. Może w kolejnej sadze, która się pojawi w Dragon Ballu Super, będzie to wspomniane. Najgorszy scenariusz mimo wszystko jest taki, że Dragon Ball Daima wychodzi i dostajemy adaptację tego w mandze. Wypowiedziałem to na głos, mam nadzieję, że to się nie stanie. Łukasz Wojciechowski, pytanie do Koku. Jest dla mnie zrozumiałe, że skoro Cell posiada DNA poszczególnych wojowników, to jego ciało również ma właściwości takie jak oni, na przykład regeneracja Piccolo, wytrzymałość Freezy albo Zenkai Saiyan. Dlaczego potrafi on jednak używać takich samych technik? Czy również odziedziczył je razem z DNA? Nie widzieliśmy jednak, żeby na przykład Gohan, który ma w sobie więcej DNA Goku niż Cell, umiał od urodzenia Kamehameha lub inne techniki, które Goku miał podczas jego poczęcia. Może to w takim razie komputer doktora Jiro posiadał tak duże zrozumienie działania Ki, że nauczył Cella tych technik podczas jego tworzenia. Gdyby jednak tak było, to dlaczego inne androidy nie używały tych technik? Czy zostało to jakoś wytłumaczone w uniwersum? Pozdrawiam. Nie kojarzę, żeby było oficjalne wytłumaczenie. Dlaczego inne androidy nie używały tych technik? Bo nie były stworzone z DNA innych wojowników, prawda? To Cell był tą bronią, która została stworzona z DNA wojowników Z i też Freezy i Króla Colda w sumie. Zwróć uwagę na to, że Gohan i Cell narodzili się w trochę inne sposoby. Cell tak naprawdę znał Piccolo, prawda? Nigdy go wcześniej nie spotkał, ale ze względu na to, że miał jego geny i miał jego komórki, miał na tyle rozbudowaną wiedzę na temat tego, z kogo jest złożony, że jak zobaczył Piccolo, to wiedział, kim on jest, prawda? Znał też nazwę technik, więc już widzimy, że dostał więcej informacji na start niż Gohan. No bo okej, Gohan, gdyby się urodził, to na pewno miałby więcej DNA Goku niż Cell, prawda? Ale czy to jest tak, że gdyby Gohan żył sobie, dajmy na to, 15 lat i nigdy wcześniej nie widział Goku i spotkałby go na ulicy, to wiedziałby, że to jest Goku? Porównuję to po prostu do tego faktu, że Cell, nie widząc twarzy Piccolo praktycznie nigdy, wiedział, że to jest on, ze względu na to, że po prostu dostał więcej informacji, więc pewnie dostał też jakąś pamięć mięśniową, wszystkie opisy tych technik, które zostały prawdopodobnie przez lata skomponowane przez te komputery doktora Jiro, przez te muchy, które zbierały informacje, więc myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że Cell urodził się w inny sposób. Cell tak naprawdę się nie urodził, został stworzony ze zlepka informacji, więc on to miał już od samego początku, nie musiał się tego uczyć. Tomasz00, pytanie do Goku. Cześć Adacho, jak myślisz, co mogłoby być motywem przewodnim 10. rocznicy w Dokanie? Turniej mocy był, Broly był, Super Hero było, GT było, fuzje były. Fuzje były i to nawet nie raz. Co można dać jeszcze, żeby zbudować w miarę solidny hype i co nie było wałkowane już wielokrotnie? Ja bym widział Saiyan Sagę. Dopieszczony Goku oraz Vegeta z ich pierwszej legendarnej walki byliby według mnie dobrą opcją na taką wyjątkową i równą rocznicę. Dodatkowo ta kategoria aż się prosi o jakieś dobre wzmocnienie. Daj znać, co ty byś najchętniej zobaczył. Pozdrawiam. Co ja bym najchętniej zobaczył, nie jest równoznaczne z tym, co myślę, że jest najbardziej prawdopodobne, ale zacznę od tego pierwszego. Moją wymarzoną sagą, która zasługuje na dużą celebrację, jest saga, której tak naprawdę nie za bardzo lubię w anime, czyli saga Szampy. Uważam, że to jest kryminał, że w Dokanie nie ma ani jednej dużej celebracji, nie było, ani tak naprawdę nie ma jednej dobrej, silnej karty Dokkan Festival, która byłaby z tej sagi, czyli walki chociażby Goku z Hitem, kiedy Goku w anime pierwszy raz użył Kaiokena, Blue, prawda? Mimo wszystko bardziej wolę twój pomysł, Saiyan Saga, ta walka Goku i Vegety na pewno zasługuje na jakąś fajną reprezentację, no ale powinniśmy brać pod uwagę to, co się najbardziej sprzeda. 10. rocznica to będzie kamień milowy, który przez długi czas prawdopodobnie nie będzie przewyższony, jeśli chodzi o Dokkana, więc myślę, że tutaj niestety, no mówię niestety, bo to byłby kolejny schemat powtórzony, ale będzie to Super Vegito. Myślę, że to będzie Super Vegito z walki z Buu.
Jeśli chodzi o drugą kartę, myślę, że to będzie Super Gogeta z walki z Janembą. I nie chcę, żeby tak było. W zasadzie Super Vegito bardziej zasługuje na taką dużą kartę, ale z drugiej strony mielibyśmy pewnie Majin Buu, który... No może byłby jakiś transformujący się Majin Buu. Tylko pytanie, czy to naprawdę uciągnie poziom ekscytacji na 10. rocznicy? Sam nie wiem, więc ja stawiam, że to będzie mimo wszystko Super Vegito. Jakie karty będą jeszcze, nie mam pojęcia. Ale ja bym najchętniej zobaczył Goku w Blue Kaiokenie i na przykład jakiegoś dobrego hita. Daniel Kos, pytanie do Goku. Dlaczego Goku nie używa swojej najsilniejszej techniki Dragon Fist, nie licząc Ultra Instynktu? No tak naprawdę Dragon Fist użył tylko w filmie z Hirudegarnem, więc to nie był film, który możemy zaliczyć do kanonu. Można jeszcze zaliczyć powiedzmy tę scenę z Dragon Balla GT, kiedy pokonał Ice Shenrona. Tam też było coś na kształt Dragon Fista, czyli tej smoczej pięści, bo to jego ki przybrało ja tego nie smakowałem. Bo to jego ki przybrało kształt smoka i wiecie co? Teraz zrobimy trzeci test, ok? I teraz mi powiedzcie, czy na początku filmu było najlepsze oświetlenie, czy teraz jak jeszcze zgaszę górne światło. Teraz jest tak troszeczkę ciemno z tyłu pokoju, no co mam wam powiedzieć? No ale próbuję. Potem sam w montażu zobaczę, jak mi się najbardziej podoba. Wiecie co? No sorry, te filmy na początku po przeprowadzce świeże będą takim poligonem, ok? Takimi roboczymi po prostu tutaj kadrami się będę posługiwał. W gruncie rzeczy to Goku użył czegoś podobnego do Dragon Fist na samym końcu w zasadzie, na samym końcu klasycznego Dragon Balla, kiedy pokonał Piccolo Daimao. No może nie na samym końcu, tylko w przedostatniej sadze. Tam zamiast smoka była małpa, no co się czepiasz, no może być też zwierzę i też pięścią, ok? No, to takie, nawet nie powiedziałbym, że budżetowe, bo ten atak penetrujący, którym Goku pokonał Piccolo Daimao, był może nawet fajniejszy niż ten Dragon Fist, bo tak naprawdę tam mieliśmy połączenie Kamehameha z tym atakiem penetrującym i to jeszcze Goku odbił się tym Kamehameha od ziemi i to jedną ręką, no było to fajniejsze. BRX do Goku. Czy w anime Dragon Ball Super nie było sceny, w której Yemma mówi do Goku, że jeśli ten zabiera Freezę, to żeby następnym razem zabił go daleko od ziemi, żeby nie musiał się z nim znowu użerać? Czy to oznacza, że każda planeta ma swoje zaświaty, a może tak jak Kaio Północny i Południowy są też królowie zaświatów, inni? Może w innej galaktyce jest jakiś odpowiednik Yemmy. Przede wszystkim myślę, że te słowa powinniśmy brać z delikatnym zapasem, ale nawet jeśli mielibyśmy je uznać jako za coś pewnego, to nadal można to wytłumaczyć. Budowa świata w Dragon Ballu jasno pokazuje, że każdy wszechświat ma swoje zaświaty. To wyklucza jakby teorię, że każda planeta ma swoje zaświaty, albo każda galaktyka ma swoje zaświaty. Mamy po prostu jedne zaświaty dla jednego wszechświata, więc niezależnie czy to Gaz gdzieś tam daleko u siebie, w zasadzie to nie u siebie, tylko na planecie Sirial traci życie, albo może Vegeta traci życie na Namek, albo może Goku traci życie na Ziemi, wszyscy prawdopodobnie trafiają do jednego pałacu, do pałacu króla Yemmy. Aczkolwiek to, że Yemma powiedział, żeby pokonać Freezę daleko od Ziemi, może miał właśnie na myśli inny wszechświat. Domyślam się, ja nie pamiętam konkretnie tej sceny, ale jeśli Goku rozmawiał z Yemmą na temat Freezy, to myślę, że to było przed turniejem mocy, ok? Więc myślę, że jeśli to się działo przed turniejem mocy, to Yemma był świadomy tego, że nasi bohaterowie wiedzą już o innych wszechświatach, więc może powiedział do Goku właśnie to w tym kontekście, żeby Freezę zabrać do innego wszechświata i tam wtedy trafiłby do innych zaświatów. Prosker! Taka mała teoria odnośnie technik. Czy nie uważasz, że Goku może połączyć moc Boga Zniszczenia z tą anielską? Widzieliśmy, jak w sadze Goku Blacka używał techniki Hakai, tylko została ona przerwana, a także jest w stanie korzystać z Ultra Instynktu, co jest techniką anielską. Nie spotkałem się ze stwierdzeniem, że użytkownik jest ograniczony do korzystania tylko z jednej ścieżki rozwoju, stąd moja teoria, że Goku w przyszłości da radę połączyć te dwie składowe. Myślę, że jest to możliwe, jak najbardziej, tylko że Goku raczej zrezygnował z tego podążania ścieżką Boga Zniszczenia. Mieliśmy to na początku sagi Granoli, że w zasadzie nawet Goku odniósł się do tej sytuacji, w której próbował skopiować Hakai i powiedział, że mu to się nie udało i że woli się skupić na Ultra Instynkcie. Tego ostatniego nie wiem, czy powiedział, ale powiedział, że raz próbował zrobić tę technikę, jakby skopiować technikę Birusa i mu się to nie udało. No i potem widzieliśmy, że nie próbował robić tego ani razu, więc ja myślę, że Goku w przyszłości nie będzie łączył tych dwóch technik, tych dwóch powiedzmy składowych, tych dwóch ścieżek. Po pierwsze, bo nie chce tego robić, a po drugie, gdyby tak było, Vegeta zostałby kompletnie w tyle. Nie sądzę, żeby fabuła poszła w takim kierunku, że Vegeta ma tylko moce Boga Zniszczenia, a Goku ma moce i anielskie, i moce Boga Zniszczenia,
bo to postawiłoby Vegetę w bardzo niekorzystnym świetle i tak jak mówię to z perspektywy fana Vegety, który nie chciałby, żeby tak było, bo Vegeta po prostu zostałby zdublowany, że tak powiem, prawda, w tym wyścigu, ale po prostu byłoby to słabe z takiego fabularnego punktu widzenia, bo wcześniej właśnie w Sadze Granoli mieliśmy rywalizację polegającą na dwóch ścieżkach rozwoju, nawet Whis i Beerus podjęli rękawice, prawda? Gdyby teraz Goku nagle stwierdził, że ja umiem to i to, no to byłoby to po prostu trochę przesada. Vineback G, pytanie do Goku. Właśnie oglądam 30 odcinek w wersji japońskiej Dragon Ball Z i w 12 minucie Vegeta zaczyna się power-upować. Jego forma, gdy zbiera moc, bardzo przypomina formę, co prawda niekanoniczną, ale False Super Saiyan. Co o tym myślisz? Czy twórcy po wielu latach mogli się później inspirować Vegetą z Saiyan Sagi do stworzenia nowej transformacji dla Goku w kinówce? Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że koncept Super Saiyanina absolutnie nie był wzorowany na tej scenie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że w mandze tak naprawdę ta historia, ta sytuacja nie wyglądała jakoś szczególnie nadzwyczajnie. Nie widzieliśmy nawet zbliżenia na Vegetę, który nie miałby źrenic. Jego aura była bardzo ostra, bym powiedział, taka nieprzypominająca Super Saiyanina, ani fałszywego, ani zwykłego. W anime co prawda Vegeta dostał żółtą, złotą, jak tam chcecie to nazywać, aurę i też jego źrenice zniknęły, więc były pewne podobieństwa do Super Saiyanina, może nawet do Ultra Super Saiyanina, ale ja bym to zinterpretował jako zwykłą scenę wzmacniania się, zwłaszcza, że chwilę później Vegeta ruszył w stronę Goku i tam go dominował przez chwilę, nawet jak Goku włączył zwykłego Kaiokena podwójnego. Także nie doszukiwałbym się tutaj niczego, tak samo jak na przykład Vegeta przez chwilę w kinówce Dragon Ball Super Broly przed transformacją w złote włosy w Super Saiyanina miał zielone włosy i dużo osób się zastanawiało, czy to coś znaczy, czy Vegeta zyskał ki Broly'ego przez to, że się z nim widział i teraz też on jest troszeczkę legendarnym Super Saiyaninem, a troszeczkę nie. Nie, to był tylko zabieg kosmetyczny. Tak samo jak to, że Goku transformując się w Super Saiyanina Blue w tym samym filmie przez chwilę miał srebrne włosy. To nie był Ultra Instynkt, nie było nic w scenariuszu napisane odnośnie tego, to był tylko zabieg kosmetyczny, tak samo jak to, co widzieliśmy w Saiyan Sadze. Zamasu 11. Pytanie do Goku. Co gdyby podczas fuzji jedna z kończyn została odcięta, a fuzja by się skończyła? I teraz, czy Goku z Vegetą obaj straciliby kończynę i co stałoby się z odciętą kończyną? Na przykład zniknęłaby, czy mogliby sobie na przykład ją przyszyć? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, mamy tutaj kilka możliwości. Albo Goku i Vegeta nie mieliby rąk, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że fuzja to nowy byt, można byłoby w pewnym sensie stwierdzić, że jest ona niezależna od tego, jak wyglądają Goku i Vegeta, prawda? I skoro fuzja jako inny byt traci rękę, to dlaczego Goku i Vegeta mieliby nie mieć ręki? Skoro Goku i Vegeta nie są Vegetą albo nie są Gogetą. Z drugiej strony można byłoby się zastanawiać, czy na przykład Future Gohan, który nie miał ręki, prawda? Scaliłby się na przykład z Vegetą, to czy wtedy fuzja ich miałaby rękę, czy nie? W drugą stronę to może działać troszeczkę inaczej, bo fuzja tak naprawdę czerpie ze składowych, więc jakby fuzja jest wynikiem tego, jak wyglądają i jakie mają cechy składowe, więc może wtedy fuzja też nie miałaby ręki, prawda? No ale czy działałoby to w drugą stronę? Jeśli fuzja przyjmuje jakieś obrażenia, często też widzieliśmy, że po rozcaleniu Goku i Vegeta, mówię teraz o nich, są zmęczeni, ale czy to jest tylko kwestia tego, że te obrażenia, które przyjął Vegito, przechodzą na Goku i Vegetę, czy po prostu fakt, że jak oni się rozcalali, to zazwyczaj była kwestia tego, że zużyli moc podtrzymującą fuzję. No skoro zużyli moc, no to są zmęczeni, bo nie mają mocy, więc może dlatego wyglądali na pokiereszowanych. Raczej mało prawdopodobnym jest rozwiązanie, że obaj mieliby nie mieć ręki, no nie? Jakby trudno mi to sobie wyobrazić. Może jedna osoba by nie miała ręki, a ręka, która została odcięta, Vegito, zniknie. Nie wiem, nie jestem w stanie sobie dobrze wyobrazić tej całej sytuacji. Możecie mi napisać swoje przemyślenia. Shin, siemka Adacho, mam pytanie do Goku. Czy twoim zdaniem biało-czerwoni są lepsi z Lewandowskim czy bez? Niezaprzeczalnie jest najlepszym polskim piłkarzem w historii, ale biologii nie oszukasz. Chciałbym poznać twoją opinię, pozdrawiam. Każdy prawdziwy Polak zna się na piłce nożnej, na polityce i nie wiem jeszcze kurwa na czym, na jakimś remoncie pewnie. Ja się nie znam na piłce nożnej na tyle, żeby tutaj się wypowiadać jako ekspert. Śledzę oczywiście, ale nie bierzcie mojej opinii jako coś ważniejszego, ok? Moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby ustąpił. Nie mówię, żeby w ogóle odszedł z reprezentacji, nie. Uważam, że jego wiedza i jakiś tam wpływ na grupę na pewno jest też niezaprzeczalny, tak jak to, że jest najlepszym polskim piłkarzem w historii, ale może to jest kwestia tego, że jego obecność na boisku wywiera jakąś presję na innych, może to jest kwestia tego, że inni się trochę boją wziąć ciężar gry na siebie, także nie będę tutaj się rozwodził na ten temat, bo mówię, nie mam do tego kompetencji, ale odpowiadając na twoje pytanie, byłoby chyba moim zdaniem lepiej, żeby
oddać miejsce innym, młodszym. Może w ten sposób wykreowaliby się inni liderzy tej reprezentacji, a tych myślę, że trochę brakuje. Jarząbek ORW. Koku, czy w uniwersum DB jest możliwe dolecieć statkiem kosmicznym do zaświatów? Mi się wydaje, że tak, bo Goku może się tam przenieść za pomocą błyskawicznej transmisji, ale chciałbym opinię eksperta. Jeśli chcesz opinię eksperta, to napisz do kogoś innego, ale rozumiem, że się pomyliłeś i napisałeś do mnie. To nie jest takie proste, że jeśli jesteś w stanie się tam przenieść za pomocą błyskawicznej transmisji, to statkiem kosmicznym też. Okej, wyobraź sobie sytuację, że jesteś w hangarze, okej? Jakimś wielkim hangarze. Mówię hangarze, bo to musi być duża przestrzeń. I jesteś w stanie przenieść się, przelecieć na przykład samolotem przez ścianę? No nie, ale mógłbyś się przeteleportować, prawda? To nie jest tak, że teleportacja to jest taki sam środek transportu jak statek kosmiczny. Teleportacja jest w stanie pokonać bariery, których nie jest w stanie pokonać statek kosmiczny. Widzieliśmy teleportację na planetę Birusa, widzieliśmy teleportację, tak jak powiedziałeś, do zaświatów, widzieliśmy, no może nie teleportację błyskawiczną transmisją, ale Kai, czyli teleportacja, której używają Kaioshini, teleportacja do Pałacu Zeno, który jest położony poza wszystkimi wszechświatami. Gdyby Hit potrafił przenosić się statkiem kosmicznym między wszechświatami, to nie potrzebowałby sześcianu od szampy, żeby przenosić się między wszechświatami. Więc teraz można się zastanowić, czy ściana między wszechświatami wygląda tak samo jak ściana między zaświatami a światem śmiertelników, bo jeśli Hit potrzebował specjalnego boskiego sześcianu, żeby przenosić się między wszechświatami, a teleportacja byłaby w stanie to zrobić i była w stanie to robić, bo widzieliśmy to teleportację do Pałacu Zeno, który nie jest we Wszechświecie Siódmym, tylko gdzieś tam w przestrzeni między wszechświatami. Ja myślę, że teleportacja tak samo może przenieść kogoś do zaświatów, ale statek kosmiczny już nie. Ale mogę się mylić. Jak ze wszystkim zresztą. To tylko moje zdanie. Soul 647. Witam i o zdrowie pytam. Zdrowie dobrze. Na pewno lepiej niż oświetlenie. Na co bardziej czekasz? Budokai Tenkaichi 4, czyli Sparking Zero, czy Dragon Ball Daima? Ja już teraz uważam, że nowy Budokai będzie cudowny i zabije wszystkie inne gry z Dragon Balla, jak Xenoverse 2, który tak w mojej opinii miał największy zmarnowany potencjał ze wszystkich gier Dragon Balla. Czekam bardziej na Dragon Ball Daima, ze względu na to, że jestem bardziej fanem anime niż graczem. Jeśli to ma sens. To nie jest tak, że jestem w ogóle fanem anime wielkim, ale nie jestem jakimś wielkim graczem, więc myślę, że fakt, że Dragon Ball Daima jako nowa seria anime po tylu latach pojawia się z uniwersum Dragon Balla jest znacznie bardziej ekscytujący niż to, że pojawia się nowa gra. Tak, wiem, że jest to kontynuacja legendarnej serii BT, ale Dragon Ball Daima przynajmniej obejrzymy za darmo. Tak jak ten odcinek obejrzeliście za darmo. Chyba że wyświetliła się reklama. To i tak obejrzeliście za darmo, tylko musieliście pominąć reklamę. Dziękuję za wszystkie oglądanie reklam, dziękuję za wszystkie komentarze, nie tylko te dla zasięgu, ale również te z jakimiś przemyśleniami. Liczę na kolejne komentarze, liczę na łapki, albo w górę, albo w dół, jak wam się nie podobało. Napiszcie mi w komentarzu, które z tych oświetleń było najlepsze. Nie wiem, czy będę je numerował, ale możecie mi dać na przykład odnośnik czasowy. Ja zresztą sam zobaczę i sam sobie wyrobię swoje zdanie, ale mówię wam, no kurde, fakt, że tutaj jestem w takim miejscu, że cały czas słońce wychodzi i zachodzi i jak słońce wychodzi, to mi się robi jaśniej i te wszystkie lampy już robią prześwietlenie, a jak słońce zachodzi, a ja gaszę lampy albo nawet je teraz zapalam, no widzicie, muszę się jeszcze przyzwyczaić do tego, ale postaram się, żeby było dobrze, bo zawsze się staram, żeby było dobrze. Chociaż teraz przynajmniej macie kolejny powód do tego, żeby nie oglądać mojej twarzy, tylko faktycznie traktować te filmy jako słuchowiska. Życzę wam miłego dnia, udanego początku tygodnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.